Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru. Jak już wiecie, jesteśmy z powrotem w Cusco. Idę teraz pranie zrobić, bo nam się trochę nazbierało po ostatniej wyprawie. 3 zł za kilogram tutaj biorą. To jest nasz jeden z ostatnich dni. Jutro o 22 wyjeżdżamy z Peru, zmieniamy kraj. Zostajemy jeszcze na tym kontynencie, ale zmieniamy kraj. Tutaj mam pranie. Zobaczcie, jest napisane, że za 2 godziny będzie gotowe. Pani sprawdza kilogramy. 5 kg jest. Dostałem już rachunek 15 zł, bo 5 kg. Pani powiedziała, że będzie dopiero na godzinę 4, jest 10, czyli będzie za 6 godzin. A ja teraz idę do sklepu na jakieś zakupy, coś na śniadanie. Zrobimy sobie śniadanie w domu, nie będziemy wychodzić. Mamy jeszcze coś do zrobienia. Pamiętacie, jak kilka dni temu rąbnęli mi 1000 zł z Revoluta? No i ja chciałem, żeby mi tą kartę zablokowali, bo ja zgłosiłem tą transakcję. Oni mi w ten sam dzień te 1000 zł oddali. No i ja zamówiłem sobie nową kartę. A mieliśmy numer do Peruwianki, która mieszka w Limie, o której mieszkaliśmy. I zapytaliśmy się, czy możemy wysłać do niej naszą kartę. No i ona się zgodziła i wyobraźcie sobie, że w 4 dni doszła. Revolut podawał, że do tygodnia czasu, a ona w 4 dni do Peru DHL-em doszła. No to ja byłem zaskoczony, że to tak szybko trwa u nich. Tylko że tej karty jeszcze nie będę miał. Dopiero jak wrócimy z powrotem do Peru, to będziemy jechać przez Limę, bo musimy, bo tam mamy też plecak, no to ja ją odbiorę. Może za kilka tygodni, nie wiem, 2, 3. Idę jeszcze na duży market San Pedro, zobaczę, czy tutaj mają jakieś świeże pieczywo. Na markecie nie ma bułek takich jak chcę, czy pieczywa, ale za to są jajka i na kilogramy pani sprzedaje. 9 zł za kilogram jajek, bo już gdzieś około 15 będzie. Pani zapakowała mi woreczek, teraz jeszcze w jednorazówkę. A. O, jedno gratis. Gracias, señorita. No pięknie. Wzdłuż marketu siedzą jeszcze panie, które sprzedają przeróżne rzeczy. Od ziół, przez świnki morskie, jak widzicie też tutaj, zobaczcie. Można kupić takie już wypatroszone ziemniaki, a ja szukam awokado. Często mają w dobrych cenach. Biorę jeszcze awokado też na kilogramy. 7 zł kosztuje taki kilogram awokado. 4,30 mi wyszło. Zobaczcie, jaką wielką dynię pani rozcina. Na takie kawałki można kupować. Złoty 50 kosztuje cebula u takiej pani na markecie, a biorę ze 3. I to jest w tym kraju świetne, zobaczcie. Pani, która sprzedaje tylko cebulę i marchewki, stoi na ulicy i ona może to sprzedawać. Nikt jej stąd nie pogoni. I to jest właśnie świetne w tym kraju, bo jest mnóstwo takich małych rolników, którzy mają właśnie albo cebulę, albo stoją kobiety, które mają same pomidory i ona przychodzi z tymi swoimi pomidorami i ona je może tutaj sprzedać. Biorę jeszcze taką sporą główkę czosnku za 1 sola, czyli 1 złotówkę. To, co wam mówiłem, zobaczcie, tutaj pani stoi z workiem, tylko ogórków, nic więcej nie ma. I to jest jej cały biznes. Jestem jeszcze na mięsnym i zobaczcie, jak pięknie rozebrany schab. Od razu z żeberkami. No piękne kawałki. Ale te mięso bardzo świeżo wygląda. One wygląda, jakby dzisiaj było ubijane. Tutaj pani sprzedaje smalec już wytopiony. Są też zakłady fryzjerskie. 1, 2 i tam jest 3. Zaraz podpytam, po ile. Pani obcina za 5 soli, czyli za 5 zł, no to ja siadam. Ja jeszcze mam poranne włosy, zobaczcie, stoją po spaniu. Jest coraz lepiej. Szefowa wie, co robi. Teraz będzie golonko. Ale to tylko z tyłu, bo tutaj z przodu jestem ogolony. Wpadłem na pomysł, że jeszcze zrobię spaghetti bolognese. Biorę mięso mielone. Kilogram kosztuje 18 zł, takiej wołowiny. U starszej pani na markecie jeszcze kupuję makaron do spaghetti za 2,50. U pani biorę jeszcze kilogram pomidorów. Zrobię spaghetti ze świeżymi. No patrzcie, jakie oko pani ma. Złoty 50 kosztuje taki kilogram pomidorów. Gracias, señorita. Tutaj pani coś, Biblię trzyma w ręku i coś, jakiś przekaz ma. U pani na markecie biorę jeszcze przecier pomidorowy, który się nazywa Concentrade de Tomate za 2 zł, jedno opakowanie. Mari już korzysta z mojego spaceru po markecie. Zajadamy jajecznicę, do tego awokado. Takie bułeczki jeszcze mamy z serkiem kremowym. Czosnkowa dzisiaj. Aha, bardzo. Jak wam mówiłem, że mamy ostatni pełny dzień w Cusco w Peru. No i Marika zrobiła trasę, którą mamy jeszcze do zrobienia, żeby zobaczyć wszystko. Trochę nakręciłaś. Jaki ładny kościół przed nami. W Cusco jest sporo kościołów i też jest duża bazylika na głównym placu. Prawda, Mari? Prawda, mnóstwo. Naprawdę warto tutaj zrobić ten za darmo City Tour. Można to znaleźć w internecie, bo wtedy dowiecie się o tych ciekawych miejscach. My tak idziemy trochę po mapie, trochę bez mapy i powoli tak się natykamy, no. Ale jakby ktoś chciał się tym bardziej zainteresować, czy jest bardziej zainteresowany, to ma taką możliwość. Miejscowi sobie ćwiczą na świeżym powietrzu. Co to jest, Marika?
Aerobik. No na salsę to nie wygląda. Bardziej to wygląda, jakby się przygotowywali do jakichś takich narodowych tańców. Droga w tym miejscu nam się kończy i zaczynają się jakieś schody. I na górę idziemy i tam powinny być jakieś fajne widoczki. Idziemy tymi schodami na górę i zobaczcie, za nami już się robi ładny widok na całe miasto. W tym miejscu robią ceremoniał ayahuasca. Mają całe zestawy tutaj przygotowanych jakichś ziół, proszków. Tu jakieś korzenie. Wszystko po to, żeby odpłynąć, żeby polecieć na Księżyc. Jesteśmy w dość słynnym miejscu w Cusco. Na te schody ludzie przychodzą sobie robić zdjęcia. Instagramerki. Marika już też ma kilka zdjęć. Fajny budynek, taki na rogu, mało spotykany. Tutaj oczywiście jest profesjonalny fotograf, który może wam zrobić piękne zdjęcie i pani ma też lamę. Zdjęcie z lamą. Idziemy wzdłuż takiej niewielkiej rzeczki, mały strumyk. I tutaj można jeszcze znaleźć darmowe inkaskie ruiny, które można odwiedzić. Coś wygląda jak te wodociągi z Rzymu. Chodzimy po tych uliczkach i zobaczcie, jaki mamy cudowny widok na część miasta. Tam na środku widać bazylikę i kościół. Doszliśmy na punkt widokowy, który się nazywa San Blas. No i rzeczywiście widać całe miasto. Pięknie te dachy wyglądają, jak we włoskim stylu. Zobaczcie, aż tam daleko. Dotarliśmy na kolejny plac, który się nazywa San Blas. Podobnie jak ten punkt widokowy. Też ładne miejsce. Tam jakieś kawiarenki. Po prawej stronie kolejny kościół. Jaki pomysł na zarabianie pieniędzy? Robią show na czerwonym świetle. Kolejny piękny kościół przed nami. Z jeszcze piękniejszą wieżą. Z detalami, jak ona bardzo ładnie zrobiona. Jaką kukurydzę pani sprzedaje? Zobaczcie, jakie ziarka wielkie. Peruwiańska kukurydza. Pokręciliśmy się po górkach i weszliśmy na główny plac. Za nami bazylika. Po lewej stronie mamy też duży kościół. Trochę już zmarzłem, bo ja, zresztą Marika też, na krótko. Idziemy odebrać nasze pranie i się trochę rozgrzać. Śpieszyłem się, bo do 18 otwarte jest za 2:06. Idę odebrać pranie teraz. Pranie odebrałem, zdążyłem. Tak jak wam mówiłem, 15 zł wyszło za 5 kg. Kupujemy jeden produkt i dostajemy 2,5 kg lodu gratis. No ciekawe, co to może być. Jak obstawiacie? I to nie jest popcorn. I to też nie jest Coca-Cola. Coca-Cola jest. Marii podjada obiad, który ugotowałem. Jeszcze nie jedliśmy. Czekamy na makaron. Marii nie może się doczekać, więc podjada sam sos. Pyszny wyszedł. I kto zgadł? Już wam pokazuję. No kto zgadł? U nas dzisiaj król Ballantines na stole. Zielona noc w Peru. Ciekawe, czy smaku jest dobry. Kupiliśmy ostatnio, co my kupiliśmy? Rum jakiś. Bacardi i podruba. I podruba. Ale to tak słaba podruba. No, tak słabej to jeszcze nie piłam. Także zobaczymy, jak to w smaku. Pachnie ładnie. W sklepie normalnym było kupowane, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Także wasze zdrowie. Wasze zdrowie właśnie to widzę. Mocny będzie? Kolka potrzebna, ale Ballantines. Tak, Ballantines, no, ale mocny. Marika jeszcze skleja rolkę do kolacji. Tak wygląda moje spaghetti, które ugotowałem. Zobaczcie. Po te produkty łaziłem z rana, pamiętacie? Smacznego, Marii. Smacznego. A, w sumie to jeszcze powiedz, jak smakuje. No, próbowałam wcześniej, to sos bardzo dobry wyszedł. Te pomidory dały mi naprawdę dobrego smaku, takiego soczystego i słodkiego też. A mięso jak smażyłem, to tam kapkę tylko wody z tego mięsa było. Nie da jak u nas w Polsce czy w Europie. Smażysz mięso, a tam mnóstwo wody. Pomidorek. No to smacznego. Witajcie telewidzowie. To są nasze ostatnie godziny w Peru. Jak już wiecie, my dzisiaj wyjeżdżamy do Boliwii. Jedziemy długą trasą. Autobus pokazuje, jedziemy długą trasą. Na stronie pokazuje, że będziemy jechać 13 godzin. My obstawiamy, że będziemy jechać dłużej. I jeszcze mamy kilka godzin w Cusco, więc idziemy trochę pozwiedzać. Strygniemy jeszcze jakieś zdjęcia, zobaczcie. Peruana. Marika się przygotowała. Z racji tego, że już jest 16, więc mamy jakieś 4-5 godzin tylko wolnego. A wiadomo, po 18 to już się będzie robiło zimno i ciemno, więc my chcemy złapać taksówkę, żeby dojechać do jednego punktu jak najszybciej. Ale zaraz wam pokażemy, jakie są tutaj opcje, bo to jest też dobre. Zobaczcie, to jest aplikacja firmy InDrive. W Peru ona działa i my chcemy dojechać tutaj na górę, więc no długo by nam zeszło, jakbyśmy mieli wchodzić. I wystawiliśmy ofertę 6 soli. No i nikt się nie chce zgodzić, więc wciskamy 50 centów więcej, czyli 50 groszy. Zobaczmy, czy ktoś się zgodzi.
No, też chyba ciężko. Idziemy na główny plac i myślę, że tam kogoś już złapiemy. Zaraz dodamy jeszcze raz 50 centów. Przeszliśmy kawałek, teraz ustawiamy nową trasę i zobaczymy, czy stąd nas odbiorą. Tutaj już nie ma uliczek jednokierunkowych, tylko po prostu jest duże skrzyżowanie, więc myślę, że ktoś już powinien nas tu odebrać. Tak, będzie łatwiej złapać coś. A stąd chcą 12 już, patrz, minimalna. No, a u nas... może jakiś błąd był. No, dziwne. Bo choć byliśmy trochę wyżej. Może oni tam jechali do góry i później gdzieś tymi uliczkami. Sprawdźmy tą trasę, bo może my byliśmy w dobrym miejscu. No właśnie, tutaj pokazują właśnie przez te jednokierunkowe uliczki. Chodź tutaj, tylko tą jedną musi objechać trochę. Zejdźmy jeszcze jedną, bo wtedy tam musimy. To jeszcze jedną do placu zejdziemy. Jeszcze. Przeszliśmy znowu kawałek, ustawiamy od nowa lokalizację. Zobaczymy, co tym razem nam pokaże. Aplikacja sugeruje 12,75 najniższą cenę, żeby dać dla kierowcy. Więc myślę, że tam 6 to coś było nie tak, bo jesteśmy prawie że w tym samym miejscu. To zobaczmy, bo nie można dać mniej niż aplikacja sugeruje. Zobaczmy, czy tym razem ktoś się nam zgłosi. To już Jest. nie mało. O, jest. Jest jeden. To możesz zaakceptować. 12,75, Dwóch. O, trzeci się pojawił. Za ile Komu? będzie? Za 3 minuty, to ten pierwszy. 3 minuty. Dobra, bierzemy, akceptujemy. 3 minuty minęły, jest nasza taksówka i jedziemy. Pokazuje, że będziemy jechać niecałe 20 minut. Gracias. Dojechaliśmy na miejsce. Taksówkarz nas zostawił. Oczywiście to jest takie trochę turystyczne miejsce. No to sprzedają tutaj kobietki jakieś rzeczy. Jakieś ciuchy, poncza. A my przyjechaliśmy na Chrystusa, który się nazywa Biały. Idziemy sobie jakieś zdjęcia porobić, bo stąd jest bardzo ładny widok. I o ten widok nam chodziło. Wczoraj byliśmy niżej. Dzisiaj jesteśmy dużo wyżej. Panorama na całe Cusco. A prawda o tym Jezusie jest taka, to jest to samo, Marii, co byliśmy w Rio de Janeiro. Że z góry, raczej z dołu, z boku wyglądał lepiej, niż jak się przyjeżdża pod niego. Tutaj tak samo. Trochę to brudne. No, z dołu to wygląda jak wygląda. Na środku jest centrum, po którym często się kręciliśmy. I ja szedłem na pieszo przez całe miasto. Tu jest stadion i tu widzicie taki zielony pas. To jest lotnisko. To ja stamtąd szedłem na pieszo. Jak lubicie zdjęcia z alpaką, to tutaj też można sobie zrobić. Tak wygląda jeszcze ten Jezus. No my tutaj byliśmy 10-15 minut i idziemy już tam na dół. Chcieliśmy polatać tutaj dronem, no ale niestety nie jest to możliwe. W pobliżu jest lotnisko. No i mamy samolot. Długo nie było trzeba czekać. Statua tego Jezusa jest na 3570 metrów. To ponad 100 metrów wyżej niż jest nasz hotel. Teraz musimy tą całą trasę zejść po schodach aż do samego miasta. Schodzimy w dół i tutaj są takie kręte schody. Trochę w dół, trochę w lewo, trochę w prawo. I teraz to musimy przejść przez taką kładkę. To jest pierwszy, bo tam koledzy czekają. Oj, machają ogonami, to niegroźne te psy. Jesteśmy już trochę niżej. No widok też piękny. Te budynki są teraz trochę bliżej nas. Setki schodów w dół. Teraz idziemy takimi mniej fajnymi alejkami. Tutaj jakaś blacha, tutaj jakieś takie budynki nieciekawe. Nie wszystkie te dróżki wkoło tych uliczek są pięknie zrobione. Tutaj trochę wyżej to mniej o to dbają, bo też mniej turystów. Dochodzimy do miejsca, w którym byliśmy wczoraj. Ale coś nam pogoda znowu nie sprzyja. Zrobiło się dosyć ciemno i co chwilę słychać grzmoty. Doszliśmy już na główny plac w Cusco. No jesteśmy już niedaleko sklepu i naszego pokoju, więc powoli będziemy się kierować na jakieś zakupy, bo musimy się przygotować na wyjazd do Boliwii. No nie chcę się wyjeżdżać, to jest pięknie. Boliwia będzie też piękna. Ja mogłabym tu zostać. Czuję się naprawdę dobrze, jak w domu. Ten język jest czyste, gracias. Jest pięknie, jest dobre jedzenie. Wszystko można kupić. No i to Są miasteczko, góry. są góry, to jest bardzo ważne. Są te widoki, naprawdę no fajnie. Olajtan było jeszcze lepszym miasteczkiem, tam się nie za dużo działo. Można było odpocząć, tutaj znowu się coś dzieje, jak ktoś szuka jakichś takich atrakcji. Widzieliśmy jeden klub, nawet jednym byliśmy, to już widzieliście na którymś z filmików, ale no fajnie tutaj jest, masaże. Na razie zapominamy o Peru, robimy przygotowania pod Boliwię. Sobie się cieszę, no niech będzie, cieszę się na nowy kraj. Kupujemy jeszcze tabletki na straczkę, bo to u nas nie wiadomo, może nas złapie coś po drodze. Lepiej być przygotowanym. Blister kupiony, jeszcze teraz trzeba zaopatrzyć się w gotówkę. Próbujemy wybrać dolary. Bierzemy dolce, bo nie wiadomo jak w tej Boliwii.
Maksymalnie z tego bankomatu z tego można wybrać $300 Tak, BDV. i pobierają wtedy $10 opłaty. Najmniej z tego wszystkiego. Zobaczymy, czy teraz nam się uda, bo za pierwszym razem coś nie poszło. $10. $10, no właśnie, opłata $10. 3,33, jak dobrze liczę, procenta od kwoty. O, coś tam liczy, to chyba będzie. Będzie gotowa. Będzie? W 20 podejrzewam, że tak. O, są pieniądze. Gracias. No i co? Jeszcze rachuneczek. Panie Darku? No Nie ma. Nie ma rachunku. Idziemy. My już w domu robimy kanapki na wyjazd, bo tak jak wam mówiliśmy, będziemy jechać 13 godzin. Pewnie będą jakieś stopy, żeby kupić sobie jedzenie, ale my zrobimy sobie bułki. Chociaż trochę. My już spakowani, gotowi do wyjścia. Zaraz idziemy na dół, oddać klucz właścicielowi. A właśnie a propos właściciela, zachował się dzisiaj no świetnie, ma od nas 5 gwiazdek. Dzisiaj miała być jakaś renowacja elektryki, mieli coś sprawdzać i on jakby swoich pokoi nie wkładał na B&B, no żeby ludziom nie robić problemów. I przez to my mogliśmy zostać do godziny, do której chcieliśmy, a już jest 21, więc my cały dzień tutaj jesteśmy za darmo. 5 gwiazdeczek dostaje od nas, dobrą opinię za to, że tak się zachował. Cały Majdan spakowany, no bo przecież w Boliwii wszystko się przyda. Przybyło nam tutaj 1, 2, 3 reklamówki. Do autobusu nas nie wpuszczą, bo tam limity są. 20 kg na osobę. Damy radę. Jest nasza taksówka, jedziemy szybko, bo zblokowaliśmy drogę. Jesteśmy już na stacji. Marika dostała w nosa ode mnie plecaki, która trochę zła na mnie. Tak to wygląda tutaj w nocy. Jest po 21 już. Nie jest tak źle. Można coś kupić do jedzenia, do picia. Są też jakieś kanapeczki. Wcześniej widziałem restaurację. Wchodzimy do środka na stację i musimy poszukać biura, z którym jedziemy. Jest tam Marika. Dzisiaj jedziemy z biurem podróży Transhala. Tak się nazywa. Daliśmy po 130 soli za autobus. Jest ok, Mari. Nie będzie trzeba naprawiać. Pani nam drukuje bilety. Mamy bilety. Idziemy do platformy numer 5. Wychodzimy na zewnątrz. Aha, tutaj pan jakiś sprawdza nasze bilety. Hay que pagar el ticket tax. Ticket tax? Okazało się, że jeszcze tam nie możemy być. Pan nas wysłał tutaj w tą kolejkę, bo musimy zapłacić podatek. Złoty 50, po 1,5 sola za osobę. Jesteśmy już przy okienku. O, pani nam wbiła coś takiego. Za 2 bilety. Wychodzi 3 zł. Zobaczcie, tutaj potwierdzenie. Gracias. 7 reszty zdyszki. Wszystkich stąd zawracają, bo turyści to nie wiedzą, że muszą zapłacić taki podatek. Teraz już mamy. Pan nas przepuścił. Idziemy poszukać platformy numer 5. W lewo wygląda na to. 9, 8. No zobaczcie, jakie ładne autobusy, bo te wszystkie autobusy jadą daleko. My będziemy jechać 13 godzin. Różne kierunki stąd odjeżdżają, ale najczęściej właśnie w tamtą stronę, w stronę Boliwii. A tutaj jest nasz Transhala, duży autobus. Były możliwości kupienia biletów na dole i na górze. My już wchodzimy do autobusu, zostawiliśmy nasz plecak. Zaraz zobaczymy. Aha, dół jest zamknięty. No właśnie, to chyba lepsze bilety, bo były o 10 zł droższe. My wchodzimy na górę. Jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, jakie duże fotele. Idziemy, bo my mamy przedostatnie miejsce. Nasze już rozłożone do leżenia. Cały autobus, bo sprawdzaliśmy przed wyjazdem, ile jest wolnych miejsc, no to nie ma nic. To jest dobre. Zobaczcie. To się rozkłada, jak w biznes klasie w samolocie. I zobaczcie, jak mocno się fotele rozłożą do spania. Ładnie. I jeszcze taka zasłonka, każdy ma. Jak się nie jedzie razem, wiecie, bo tutaj są 2 miejsca. Po jednej stronie, po tej stronie jest jedno. O, odsłaniasz się od gościa i ci nie pluje. No i wyjeżdżamy punktualnie. Podekscytowana na nowy kraj? Ale nie czuję, jakby to był nowy kraj przez to, że jedziemy autobusem. Czuję się, jakbyśmy gdzieś jechali w Peru. A ja tak, bo w Boliwii jeszcze nigdy nie byłem. Nowy kraj. Nowy kraj. Jesteśmy w Puno. Niektórzy wysiadają, niektórzy się dosiadają. I pani sprząta podłogę.
Mamy jeszcze godzinę drogi do granicy z Boliwią i tutaj po mojej stronie lewej jest jezioro Titicaca. Później wam o nim trochę opowiem. Cześć kolego! No właśnie, 3 autobusy się tutaj zatrzymały. Zatrzymaliśmy się przy takim sklepiku, gdzie można coś sobie kupić, wydać ostatnie sole. I też jest kantor, gdzie można wymienić sole albo dolary na boliwijską walutę. Tutaj kolega wymienia na boliwijską walutę. Ja też wymienię $20, żeby mieć na początek na jakąś taksówkę albo żeby coś zjeść na miejscu. Wymieniłem $20, dostałem 140 bolivianos. Tak się chyba nazywa ta waluta. Po 13 godzinach od wyjechania dojechaliśmy na peruwiańską granicę. Musieliśmy z autobusu zabrać wszystkie plecaki i idziemy teraz pewnie po jakiś stempelek do paszportu. Pół godziny i po sprawie, fajnie rozwiązane, bo dwie granice są w jednym miejscu, w jednym budynku, nawet koło siebie. Jak macie stanowiska na poczcie, to tak samo była 2 stanowiska Peru, 2 stanowiska Boliwia, nie trzeba było nigdzie dalej jechać. Teraz prawdopodobnie od razu przekroczymy granicę i już pojedziemy do La Paz. Nasze plecaki z powrotem lądują do luku bagażowego. Gracias. Jesteśmy już w autobusie, za 2 godziny będziemy w La Paz. Mariki nie ma, Marika jak zawsze ostatnia wychodzi, ostatnia wchodzi. Tutaj jeszcze przemiła pani z Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Kultury? Turizmo, turystyki, dokładnie. Pozdrawiamy. Peru? Peru. A my jedziemy teraz do Boliwii. Gracias. Ciao. Marika się znalazła, ale z nami jechał, tam siedział obok, Brazylijczyk, który zgubił paszport w Peru. Miał jakiś dowód brazylijski, chciał przyjechać na stronę boliwijską, no to go na stronie peruwiańskiej nie wypuścili. Powiedzieli, że musi sobie załatwić inne papiery, żeby wyjechać z Peru. Co najważniejsze, to Mariki i mój kraj, w którym jeszcze nie byliśmy. I bardzo się cieszymy z tego powodu i trochę trzeba też przycelebrować. A my jesteśmy gotowi zawsze do celebrowania, więc zaraz sobie polejemy po drineczku. My też taki kubeczek, który się sprawdza w zimnym i ciepłym. Ameryka lubi takie mocniejsze. Jest nasz kolega z Brazylii, my już jedziemy, on się znalazł. Zobaczcie, jakie mamy widoki po peruwiańskiej stronie. Pięknie. Andy te same. Kolega miał takie szczęście, bo ten celnik na granicy zgodził się, żeby go przepuścić. Na początku nie chciał, ale zgodził się, bo oni nie potrzebują paszportu, tak jak my w Unii Europejskiej, co u nas, wiecie o co chodzi. Nie musimy podróżować z paszportami, taki plus Unii Europejskiej. W Ameryce Południowej jest to samo, w Azji jest to samo, w niektórych krajach. No i on wjechał na paszport i to był jego problem, że nie wjechał na dowód. No ale wypuścili go na dowód. Dostał jeszcze jakąś pieczątkę na taką małą karteczkę, że może jeszcze do Chile wjechać. Dobrze, że zrobiliśmy sobie bułki, bo tutaj jest zupełnie inaczej jak w Azji. W Azji to co 3-4 godziny autobus się zatrzymywał na jakiś tam przystanek, żeby coś sobie kupić, zjeść, napić się, a tutaj dopiero po 11 godzinach zatrzymaliśmy się, a mieliśmy 6 kanapek. No. To nie był stop na kanapki. A nie, byłeś, bo ty wychodziłeś chyba. Ale można było coś tam kupić. Aha. No, Ale, ten stop był zrobiony zrobiony po to, żeby kasę wam wymienić, oni są dogadani na pewno jakoś. Aha. Bo tam większość ludzi wymieniało trochę kasy, żeby mieć na start.
Dojechaliśmy po 16 godzinach, miało być 13, jest 16. Były lekkie korki po drodze, drogę remontowali. Ale super autobus, naprawdę. Ja się wyspałam chyba jeszcze lepiej niż w ogóle w tych wszystkich hotelach, co mieliśmy do tej pory. Polecamy firmę Transhala, jakbyście jeździli po Ameryce Południowej. Mają kilka tras, więc szukajcie tego. Jesteśmy na głównym dworcu w La Paz. Może jakieś karty sprzedają SIM, bo potrzebujemy, nie mamy internetu. Ucieczka w tropiki to oczywiście kulinaria. Od razu mi się rzucają jakieś bułki. Cen nie ma, zaraz coś podpytamy. Na stacji w łazience mydło jest przyczepione, zobaczcie, na taki sznureczek, to znaczy w sumie na worek. Pierwsze zetknięcie z boliwijską ekonomią, czyli toaleta na stacji kosztuje 60 groszy, 1 boliwara. Nie, boliwary są w Wenezueli, tu jest Boliwian? Coś takiego, muszę to jeszcze raz sprawdzić, ale tak, 60 groszy kosztuje kibel na stacji. A tak wyglądają drobne boliviano, jest 1, 2 i 5. 5 podobna trochę do polskiej piątki. W tym miejscu płacicie 1 i bierzecie sobie, zobaczcie, taki bilecik i od razu papier. No ten papier nie starczy na 2. A toalety? No, też takie nie za ciekawe. Przez to, że nie mamy internetu, postanowiliśmy, że idziemy na pieszo do naszego hotelu, który sobie wybraliśmy, którego jeszcze nie zabukowaliśmy. Mamy jakieś 2 km. Jeszcze nie wyszliśmy ze stacji, a już nam się trafił Entel, czyli tutaj sprzedają karty SIM. Zaraz zobaczymy, jaką mają ofertę. Wszyscy z naszego autobusu by się zebrali. No właśnie widzę. Znajome twarze. Czytaliśmy trochę o tych kartach już wcześniej, no i pani miała takie ceny, no wiecie, turystyczne, więc my nie bierzemy tej karty, idziemy teraz na pieszo, może po drodze spotkamy jakiś oficjalny sklep, a jak nie, no to już jak dojdziemy do hotelu, to złapiemy sobie internet, to wtedy wbijemy sobie w nawigację i znajdziemy ten sklep odpowiedni. Tutaj pani chciała za 10 dni 110 boliwarski, jeszcze nie wiem dokładnie co to za waluta. 110 to jest 65 zł, to jest naprawdę Za 10 sporo, dni. za 10 dni. Więc myślę, że to nie Tak, zarabia nieźle. Deszcz już prawie przestał padać, poczekaliśmy z 10 minut, wzięliśmy internet do takiej sympatycznej parki. Idziemy teraz, mamy 20 minut do hotelu, który sobie wybraliśmy. Naczytaliśmy się też, że jak będziecie w La Paz, na tej głównej stacji, na którą my przyjechaliśmy, i będziecie chcieli wziąć taksę, no to nie bierzcie, chyba że lubicie zapłacić razy 3. Takie info mamy, że tutaj ładnie ściemniają. Pani tutaj sprzedaje sok ze świeżych pomarańczy za niecałe 3 zł, taki kubeczek. Bierzemy jeden sok, ale jaja, bo my tak wyciągamy pieniądze, piątka. Daliśmy peruwiańską piątkę, a peruwiańska piątka to jest dużo więcej. Pyszny. Tak? Idziemy główną ulicą i teraz musimy przejść na drugą stronę, bo te hotele, które chcemy, no to są po tamtej. Tam widać jakiś piękny hiszpański kościół, w tamtą stronę idziemy. Idziemy teraz przez jakiś targ i panie sprzedają podobnie jak w Peru, jakieś ciasta, banana cake, tutaj jakieś chlebki. Idziemy dalej. My to lubimy właśnie pochodzić po takich miejscach, posprawdzać najpierw ceny. Pieczywo, zobaczcie, te bułki wyglądają jak nasze. Pięknie, o to chodzi. W całej Azji brakowało dobrego pieczywa. Co my tutaj mamy? Jakieś przekąski. Pani sprzedaje jakieś przekąski. Szliśmy do innego hotelu, ale po drodze jest jakiś backpackers, to coś dla nas. Tylko gdzie tu jest wejście? Najpierw poszukamy wejścia i pójdziemy zapytać o cenę. To na pewno nie tutaj. Niestety nikt nam nie otworzył drzwi. Idziemy dalej poszukać. Weszliśmy na pierwsze piętro. Idziemy właśnie do następnego. Tylko gdzie tu jest hotel? Tu jest i fryzjer. Kurde, taka mała galeria. A to może galeria? Kolejna wystawka. Pani powiedziała nam, że musimy iść na pierwsze piętro. Okazało się, że tutaj nic nie ma. Mamy hotel, do którego szliśmy. Idziemy zapytać o cenę. Są różne pokoje do wyboru. Zaraz podpytamy, jak to tutaj wygląda. Ja poczekałem na Marikę na recepcji. Marika poszła sprawdzić, no jednak nie sprawdził się ten hotel. Mari mówi, że grzyb był i jeszcze chcieli 140 zł za niego. Nie, w ogóle warunki jak w Indiach, za jakiś średniej klasy hotel, a się naprawdę sporo za niego. Idziemy do następnego. Jest nasz kolejny hotel, nazywa się Wake Up. Idziemy podpytać tutaj o ceny. Mari poszła z panią sprawdzić, jak wyglądają pokoje. Tak wygląda kolejny pokój za 76 zł. Nie jest najgorzej. Okno tutaj jest z boku, w sumie wychodzi na korytarz i z tyłu są łazienki. Za to internet dosyć kiepski, no i chyba jednak ten, co widziałam ostatnio, jest lepszy. Po drodze jeszcze jeden hotel mi się trafił. Pani pokazała mi jeden pokój i
Wszystkie są takie średnie. No i cena znowu 130 tych ichniejszych, czyli około 76 zł. No i nic, czekam jeszcze, aż pani mi pokaże prywatny pokój z prywatną łazienką. No i zobaczymy, ale póki co i tak wygrywa ten, w którym Marcin na mnie czeka. A czeka już chyba dobry pół godziny albo dłużej. Obejrzałam tych kilka pokoi i naprawdę ciężko jest tutaj coś znaleźć. Przypominają mi się pokoje z Indii. No nie wiem, ciemne. Nie wszystkie są małe, ale nie są zadbane i wyglądają naprawdę na bardzo stare. Także wracam do Marcina. Mówię, ten pokój, który obejrzeliśmy w tamtym hostelu, to też nie jest jakiś najlepszy, ale za te pieniądze jest ok. Bo tutaj pani się już obraziła na mnie, jak powiedziałam, że nie wezmę tego pokoju, bo ma zły internet, to próbowała na siłę mi wcisnąć jakiś inny pokój. Pięknie, tu mamy z jednej strony taką ulicę, a z drugiej taką. Zostawiamy bagaże i przechodzimy. Zobaczyliśmy z 5 hoteli i zostajemy w drugim, który widzieliśmy, najlepszy. Płacimy 72 zł wyjdzie za jedną noc. Dostajemy jeszcze takie bransoletki jak all inclusive. No bo mamy all inclusive, mamy śniadanie wliczone. Idziemy teraz na górę, na drugie piętro. Tam będzie nasz pokój. W tym hotelu nie ma żadnego pokoju z łazienką, dlatego na każdym piętrze są zrobione łazienki, kibelki, a tam będziemy jeść śniadanie jutro rano. Marika już widziała ten pokój, teraz ja. Spory pokój. Ten widziałaś? Tak. O, zobaczcie. Mamy tutaj jeszcze 2 łóżka. Spory pokój, spore łóżko, pięknie. Wyszliśmy z naszego hotelu, idziemy posmakować boliwijskiej kuchni, ale też słyszeliśmy, że tutaj w La Paz lubią takie ciapciarapciap z telefonami, więc musimy uważać. Jest jakaś budka przy naszym hotelu. Burgery, Marii, burgery i frytki. No pięknie, jeszcze hot dogi są, jakby ktoś chciał. No i taki miks, frytki, zobaczcie, domowe, grubo pokrojone i taki burger pani sprzedaje za 7 zł. 10 boliwarów, nie boliwarów. Musimy sprawdzić jeszcze raz. Mi ciągle boliwar siedzi w głowie. Jesteśmy przy kościele, który się nazywa San Francisco i pani nas tutaj wysłała na street food i już za Mariką widać, coś się kopci. Idziemy sprawdzić, co mają. Panie sprzedają podobne danie, które były w Peru, też mięso na takim patyku, ale zobaczcie, na krwisto zrobione, takie najlepsze. No i do tego ziemniaki. Za 10, czyli 7 zł wychodzi taki jeden szaszłyk. Obok pani sprzedaje takie kiełbaski chorizo, w bułkę wkłada z jakimiś warzywami i tutaj też są pikle, też za 7 zł wychodzi. Pani namówiła mnie na tą kiełbasę. Pani już nałożyła mi kiełbasę, teraz sałatkę, sos. Si. O, dopełnienie będzie na ostro. Kiełbasa była przepyszna z bułą, już zjadłem, tutaj jakaś nowość. Są ziemniaki gotowane, pani teraz to smaży i mi to wygląda na flaki. La Paz jest położone w górach, jak już wiecie, i widzieliśmy dzisiaj na takich skarpach to jest położone miasto i wpadli na taki pomysł, żeby wybudować 10 takich linii i spokojnie można sobie dojeżdżać za niewielkie pieniądze. Za złoty 50 można jechać na drugi kawałek miasta. Chodziliśmy po mieście, z 2 godziny nam zeszło, co mamy zjeść? Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę w tle. Taka mała podpowiedź. No właśnie, przyszliśmy na kolację, ale zaraz wam pokażemy co. Postanowiliśmy, że dawno nie jedliśmy indyjskiej kuchni i dzisiaj będzie grane curry. Marika ma też z kurczakiem, ja też mam z kurczakiem, do tego mamy 2 naan bready, moje wygląda trochę inaczej, bo jest inne. I do tego mamy lokalne, boliwijskie piwo. Smacznego, moja droga. Smacznego. Mogę już powiedzieć, moje jest naprawdę pyszne.